Siemanko, pozdrawiam serdecznie z Fazolandii, a przyjechałem do... Dzisiaj jest dzień, a teraz Wam powiem szczerze, tak jak w 1993 roku zespół Piersia, dokładnie ich frontman przywitał w następujący sposób. Pozdrawiam Was staropolskim, słowiańskim okrzykiem. Zik, siema. Żartowałem, tak nie wolno, ale naprawdę to zrobił. Serio? Naprawdę na scenie, wejdź sobie na YouTube'a, nie? Powiedział, no. Ja z którego ty jesteś roku w ogóle? Ja jestem 90. A, no to może. Ty dopiero się dowiedziałem może z rok temu, ile masz lat. Wyglądasz na więcej. Wiem. Tak to jest, jak ma człowiek rozbitą twarz. Wiem, nie? liczę się z tym. No, ale najważniejsze, właśnie to jest szczera, cudowna sprawa w naszej sytuacji męskiej, że nieważne jaką masz mordę, jak masz dobry bajer, to masz też wiadomo. kobietę, która mocno się wyróżnia od Ciebie. Ja mam również taką sytuację. No. Moja żona mocno się wyróżnia. Przyznaję. Moja żona mocno wyróżnia się ode mnie wizualnie i to jest to, że po prostu bajer i makaron na uszy to podstawa. Tak, to I jest najważniejsze. tyle, Ale nie? ja zauważyłem, że mnie się też to sprawdziło idealnie po prostu. Dobra, No. bajera. Pamiętajcie, nie to jak się wygląda, tylko musi być bajer i chemia. I to jest najważniejsze. No, jeszcze ten, łobuzy kochają najbardziej, nie? Ale Ty nie jesteś łobuzem, więc w ogóle Jestem bardzo grzeczny. dokładnie, Bardzo nawet. aktualnie. Aktualnie. Było, minęło. Dobra, Faza. Co tam u Ciebie się zmieniło w ostatni rok? Trochę mnie tu nie było. No co, przytyłem. No właśnie, co się stało? A co się stało? Bardzo prosta sprawa. U mnie, jeżeli ja mam za dużo zmartwień i całej reszty, to ja jem. Ja właśnie ostatnio widziałem u Ciebie na filmu, mówię, ja pieprzę, ale się znowu ulał. No. Tak, Ile tylko że... Ci wróciło Ci wszystko, co było? Czy... Kurwa, z nadwyżką. Nadwyżką? Z nadwyżką 3-4 kilo. Wow! Ze 104 miałem już. Trochę minimalnie mi schodzi, ale na razie ja się nie odchudzam. Mam zasadę taką, że po prostu kontroluję bajerę. Jak schudnę w ciągu tygodnia 200 gram, to też to uznaję za sukces, bo nie chcę schudnąć tak fest, tylko chcę sobie po prostu schudnąć. No nie no, z głową trochę, no. No bo już przecież ważyłeś ile? Koło 70, 70... 69. 69. Dobra liczba. No. Witam. Najlepiej. Cześć. Dobra, opowiadaj, co tam, kiedy w końcu wrócisz? O, Twoi widzowie się na pewno za Tobą stęsknili. kiedy wrócę? No według mnie na jesień wracam ze względu na to, że ciężko mi było, wiadomo, urodził mi się syn. Gratulacje oczywiście. 2 miesiące skończył w tym tygodniu. No i prawda jest taka, że musiałem wszystkie Podobny rzeczy... do mamy bardziej oby, co? No właśnie tak, Całe ale córa jest szczęście. całkowicie ja, nie? O nie. Ale ma te ładniejsze strony mnie. Figurkę ma po mamie, więc jest dobrze. to Nie wiem, czy tak można powiedzieć o dwuletniej dziewczynce, ale ogólnie jest szczupła. Dobra. To jest ważne, stary, nie? Bo No nie, no wiadomo. wiesz jak jest, nie? Może człowiek być, nie wiem, brzydki, ładny, ale jak jest gruby, to mu jest ciężko pod względem fizycznym, no to jest Jasne. zdrowie. Już nie mówię estetycznie, bo estetycznie to wygląda jak G. No. Co nie zmienia faktu, że bajer dalej jest ważny, nie? Dobra, dawaj, kiedy wracasz? Kiedy wracam, nie? Uważam, że na jesień możemy tutaj zawrócić, bo pod górkę w mojej fadze to nie ma sensu. Tak, zmieniamy perspektywę. Będziemy tam z powrotem. To czekaj. Dobra. A czemu nie tak do siebie? Albo na połówce teraz, żeby zmieniać trochę kadr. No dobra, sytuacja jest taka, że na jesień wracam, robię sobie prawdopodobnie z tego co obliczam projekt po Polsce, który od dawna już hucznie zapowiadam. Myślę, że na zimę wymyślę coś bardziej ekstrawaganckiego, może powrót do Indii albo coś w tym stylu, ten, którego nie dokończyłem. Wracam, bo uważam, że tęsknię za YouTube'em. A właśnie, a powiedz mi, bo Ty właśnie jak ostatnio byłeś w Indiach, ty nagle musiałeś wracać, wiadomo, nie drążymy dlaczego, bo to Twoja sprawa, ale Ty w ogóle stamtąd żadnego odcinka wtedy chyba nie No wrzuciłeś. bo to nie ma sensu dawać przerywaną podróż, bo ile tam wyszło, z 1,5 odcinka, no to bardziej tak. mogę na przykład tam wrócić i kontynuować, nie? A. No tylko I wtedy, tyle, nie? to wtedy będziesz musiał dać 2 lata, nie no rok później w sumie, bo to kiedy Ale to było? chłopie, ale to waga podobna. No nie no, wtedy nie byłeś tam, przecież ty wtedy chudziutki pojechałeś tam. Nie, pojechałem jak miałem z 9 dych. Co Ty gadasz? No. Serio? No, To jak dawno to było? Mi się wydawało, że rok temu. dokładnie we wrześniu. No to rok temu, no. No. No dobra, mniej niż rok, no. To ogólnie czas jest na powrót na YouTube, bo No jakby nie jest, było, z tego się wywodzę i uważam, że jeszcze mam coś do powiedzenia i to fest. Poza tym za mocno się panoszą takie chłopaki jak Jak na ja. przykład tutaj Jak ja. obok. Sobie osiąga pół miliona, za które gratuluję. Dziękuję bardzo, dziękuję. No, faktem jest to, że to ja miałem pierwszy pół miliona i teraz trzeba działać o to, żeby mieć Tylko ja bym ci pierwszy chciał powiedzieć, milion. Faktem będzie to, że ja będę miał pierwszy milion. No właśnie kwestia dyskusyjna. Czas. A dobra, Start. wiem co działa na Twoją Wyzwanie. korzyść
jeszcze nie masz Dzieci. pięknych dzieci, które dokładnie strają tak. i zabierają czas i to jest cudowne. Nie, ja to Że to zabierają, przyznaję. ale- Ja to naprawdę przyznaję szczerze, że ja właśnie muszę wykorzystać jeszcze ten czas, póki jestem, znaczy nie sam, bo mam, ale bez dzieci. Powiem coś kontrowersyjnego dla kobiet, ale póki jeszcze jajniki nie uderzają w głowę Nie, no naprawdę. i ci nie truje głowy, co jest oczywiście słuszne w przypadku kobiet, to akurat dobrze wykorzystajcie to jeszcze na YouTube. Nie, no wiadomo, ja to właśnie najpierw cel, później rodzina, drugi cel. Dokładnie. No i ja osiągnąłem cel rodziny, ale uważam, że jeszcze mam powrót na YouTube i będę sobie działał. Wracam z ciętym językiem, No. bo uważam, że nie ma sensu ogólnie poddawać się cenzurze tej korporacyjnej. Tak, ja Ci podpowiem parę No. parę myków, które możesz nie wiedzieć, że teraz A nie, ja po prostu... najważniejsze w pierwszej pół minucie i A ja ostatniej wiem, to... żadnych Panie, w moim przekleństw. przypadku lepiej 3. Bo mnie weryfikują trochę dłużej, wiesz? Wiedzą czego się spodziewać. Nie, w moim A to przypadku... dlatego, że Cię zgłaszają ludzie, nie, no też. przekleństwa w ogóle będą odchodzić do lamusa. Głównie, o co chodzi? Przekleństw musisz, ale żeby Przekleństwa- klikane było, nie? No dokładnie, nie? W sensie, Żeby dzieci stary, mogły oglądać. jeżeli mnie na przykład wkurzy jakiś człowiek pochodzący z Afryki, No. to przecież nie... O, widzisz jak cenzura? O, Ale to było, szanuję Cię i Twój kanał. To nie będę się szczypał w język, tylko powiem, że jest taki i owaki, nie? I na pewno pójdzie też wiązanka podobna jak na przykład w Jak Rio de za parę Janeiro. lat. Jakie to zrobiło viral, to jest szok, nie? Dalej, kurwa. No, normalne, nie? No pik, no. nie? Ale tak było, nie? No, powiedziałem po prostu to, co czułem. Moi kochani, szybki przerywnik, a to tylko dlatego, że dostałem wczoraj wiadomość, że jutro o 11:00 w sklepie SFD wjeżdżają moje nowe produkty. A co to będzie? Zaczynamy! Pierwsza saszeta witaminy wojownika. Powiem Wam, dlaczego to tak jest zrobione. Jest tak zrobione, żeby każdy mógł zabrać sobie to w podróż. W środku macie 30 osobnych saszetek, w każdej po 3 witaminy, gdzie jest cała porcja. Jak wiecie, witaminy w podróży nie tylko są bardzo potrzebne po to, żeby miała po Was znaczenie, żebyście mieli dużą odporność i tak dalej. Witaminy są bardzo, bardzo ważne. Tutaj macie cały kompleks, który na pewno Wam się przyda. W normalnym życiu, jak i w każdej podróży, do treningów, do wszystkiego. Kolejne. Energia wojownika. Wstajecie rano, jesteście dalej zaspani. Bierzecie jedną saszetkę, w której macie 3 tabletki, wrzucacie przez parę następnych godzin. Bomba energii. Macie siłę po prostu na wszystko, na aktywny poranek, na świetny trening, a także nawet jeśli w ciągu dnia stracicie cokolwiek energii, wrzucacie taką saszetę i jest świetnie. Wiecie, jakie problemy mają ludzie w podróżach, jak trzeba zmienić o parę godzin po prostu strefę czasową? Jetlag potrafi wykończyć każdego zawodnika, każdego wojownika. Dlatego, co jest potrzebne? Dobry sen. Żeby podróżować, trenować, ale żyć też fajnie, potrzebny jest nam dobry sen, a dzięki temu w tym to właśnie dostaniecie. Macie problem z jetlagiem? Jecie sobie saszetkę, w której macie dokładnie 3 tabletki, śpicie jak dziecko i śpicie twardym, mocnym snem, dokładnie głębokim snem, a głęboki sen jest najważniejszy, pamiętajcie o tym. To w połączeniu z tym, piękny sen, energia i jest naprawdę dobrze. I ostatnie, elektrolity. Wiecie, jakim wielkim problemem jest to, jak człowiek się odwodni, jak traci energię, elektrolity dostarczane codziennie, nawet podczas imprezy. Wiecie, jak to jest. Ludzie lubią sobie poimprezować, popić trochę. Elektrolity pomogą Wam w tym, żeby nie mieć na drugi dzień na przykład kaca, żeby się dobrze czuć. Witaminy, które wypukacie, to wszystko to Wam dostarczy, a także elektrolity są ważne po to, żeby się nie odwadniać i mieć cały czas energię. Wszystko to są 4 nowe moje produkty, które znajdziecie w sklepie SFD. Jak na razie online, za parę dni trafią do wszystkich sklepów stacjonarnych. Oczywiście do tego wszystkiego dochodzi jeszcze białko wojownika, które jest od bardzo dawna w sprzedaży. Także serdecznie Was zapraszam, sklep SFD online i kupujcie. Polecam serdecznie. Oglądamy dalej. Ale, Więc, ale jak będziesz leciał do Indii, to chcesz typowo samą Indię, czy ruszysz sobie coś nie dalej wiem, nie po wiem. prostu? Ja bym chciał zrobić po prostu to, co chciałem, czyli Nepal z Indiami.
Nepal jest piękny. Ja, byłeś na Nepalu w ogóle? Byłem, ale zgubiłem materiał, bo wtedy No tak, to jeździłem z Białorusinem i Rosjanką i tak dużo chlaliśmy, że potem już wpadłem w cuk. Jak już oni odjechali, ja pojechałem do tej miejscowości, co spadło, jak ja to się śmieję, jabłko, czy tam szyszka, czy innej badziewie, Buddzie na głowę. To było w Indiach. Ja tam się tak skułem, że ja nawet, wiesz skąd się dowiedziałem, że się skułem? To Ci powiem, z nagrania. Nie wiedziałem, że byłem na mieście. Ale nie no, zgubić materiał to jest... I to zgubiłem zajebisty materiał, bo to był taki... To jest taka Czyli lipa. może zguba tego materiału zadziała na moją korzyść, bo widzisz, kilka lat minęło i wybuchła wojna. No. A ten materiał był bardzo na korzyść wizerunkowy wszystkich naszych trzech narodów, nie? Wiesz. No. Siadamy gdzieś, czy gdzie A jedziemy na przejażdżkę, Jedziemy, no co dobra, będziemy to jedziemy. siedzieć, a potem pojedziemy na lody. Dobra. Dobra, niech sobie to idzie, to później to nam powyci. A nie da się, żebym widział? Bo ja Ale na pół wtedy będzie nas ładnie łapało. To po prostu to już jest włączone. Tylko paluchów tu nie wsadzi, tą ręką trzymaj i tyle. Ale nie wiemy, jak to kurwa pokazuje. No bo dobrze, no to dobra, to teraz zatrzymajmy, jak masz tak. Szalabala, jedziemy. Odkryj auto, wiadomo, podstawa. Tak, pozdrawiamy, dziękujemy. Dobra, jak tam Fazolandia opowiada, jak Ci tu idzie biznes, bo już masz go drugi rok, czy trzeci? Który rok już masz? Drugi chyba. Drugi rok będzie, no. Prowadzę już od listopada, w listopadzie będzie 2 lata. No co tu dużo mówić, no ogólnie miejscowość jest fajna, tylko że Zadupię trochę. no, brakuje tutaj większych atrakcji i bardzo fajne miejsce jechać na 2-3 dni, pochodzić po górach, tak dalej, dobra baza wypadowa, ale A to te wyciągi wszystkie w zimie normalnie działają, tak? dawaj na maksa Mocniej? stary, bo gorąco jak skurczybyk. Dobra. Już sobie je. Tak, wyciągi jak najbardziej działają i ja się uczę na nartach. Nie wiem, ty jeździsz na nartach? Ja na latach to jeździłem, jak byłem dzieckiem, później na snowboardzie jeździłem dużo lat. No to mi chodzi, to jest to samo dla mnie, nie? No, W sensie, że na desce ty jeździłem, zjeżdżasz. ale o. szczerze mówiąc, nie, jeździłem bardzo dobrze, ale dawno nie byłem, bo w Polsce w zimie nie byłem już, o kurwa, No bycie w chłopie, nie Polsce pamiętam zimą to ile, jest ciężko, nie? ale w tym roku przyjeżdżam, w tym roku obiecałem rodzicom, że przyjadę na święta O, i przyjeżdżam ich odwiedzić, bo nie byłem wiele lat już w Polsce i po prostu stwierdziłem, że muszę być w Polsce. a ja Ci powiem ważną rzecz. Wiem, bo poznałem Twoją mamę i jest jeszcze młodą kobietą, Tak. ale doceniaj sobie, że masz Ja dwoje to doceniam, rodziców ja to bardzo doceniam, i dlatego że możesz przyjadę. z nimi spędzić święta, bo pewnego dnia, za ileś lat, możesz żałować. Ja to doskonale wiem, dlatego stwierdziłem, że gdzie bym nie był, ważne, trzeba przyjechać na święta do Tak, domu. tak, trzeba... W tamtym roku oni byli u nas w Tajlandii. A no w tym- to jest to samo, nie? A w tym roku my po prostu tutaj przyjeżdżamy. Nie, ja tak naprawdę w Polsce na świętach nie byłem już z 6 lat może, albo z 5. No i Wiesz, to ma sens, nie? Bo to jest zimno. no tak. Prawo możesz. W prawo? Dobra. No, pójdziemy na lody. No to dobra. To lecimy. No, jak to się mówi, oboje mamy rodziny, więc jak idziemy na lody, to idziemy na lody. Normalne i zimne. Tak, właśnie, bez kojarzeń. A No. gdzie tu jest jakaś taka ta? Nie bój się, tam na szczyt góry jedziemy. A, no to elegancko. I tutaj już po lewej stronie całkiem jest już Słowacja, Ta tak? trawa jest na Słowacji. Chociaż to jest, Nie, no popatrz, tu jest widzisz? słupek, tak? A, bo tu jest słupek, ale i tu, bo ta droga jest współdzielona i połowa jest na Słowacji, połowa jest w Polsce, ale Polacy ją... Czyli ty siedzisz w Polsce, a na Słowacji? No. Ja na Słowacji, ty w Polsce. Aha, nie no tu... Aha, Nie, to jest po- bardzo skomplikowane, stary. To A. jest tak skomplikowane, że nawet gdybym chciał Ci to wytłumaczyć, to nie jestem w stanie, nie? Nie ma po co. No widzisz, tu po prawej już słupek i tu już jest wszystko Słowacja, nie? Ciekawe. Co poza planami jeszcze Indii? No bo do Indii na ile? Na 2 tygodnie pojedziesz? Czy No godzinę? tak, Czy- oczywiście, nie? Ale... Tam dłużej wytrzymać to już No, ale jadę tam, stary, bo ja pojechałem we wrześniu, moim błędem to było, bo nie śmierdziało i więc Nie, nagrania nie były efektywne. Muszę jechać wtedy, kiedy jebie, żeby Ja byłem powiedzieć 2 razy, prawdę. jak nie śmierdzi. A prawda jest taka, że tylko śmierdzi, jak jest lato. Bo nawet w Varanasi, w miejscu, gdzie powinno śmierdzieć na każdym kroku, jak jest zimno, to nie śmierdzi. No, ale i tak to jest burdel. Nie, dla mnie największym smrodem oczywiście to było New Delhi. No New Delhi, no Mumbai to wiadomo też, no jak się pojechało na slumsy, no to wiadomo jak było. Smród okropny też taki, wiesz, ogólnie, że były śmieci wszędzie, ale New Delhi to jest przegiękne. Ale mi brakuje, wiesz, że idę i takie, tak jakby Ci ktoś z łopaty gówna po prostu Ci rzucił w twarz, nie? No nie, no to w Indiach jest idealnie. To jest po prostu dla Ale ja na przykład, teraz byłem 3 lat, ale byłem tylko tak przejazdem w Indiach, właśnie w Mumbai jeden dzień, no to też super. No Mumbai, jak pojedziesz w te nowe dzielnice, znaczy nie nowe dzielnice, tylko te wszystkie, które były po koloniach,
no to tam jest naprawdę spoko, ale następnym razem chcę pojechać tam na południe. Tam gdzie jest Goa, Karela. No to i to jest tak dalej. fajne, wiesz, to tam Tam możecie... jest inne Indie tam są podobne. To są Indie dla panienek. Tu? Czy Nie, dalej. Dobra. To są Indie dla panienek. No tak, no, czyli idealnie. No, Nie bo no, już to... byłem 3 razy, byłem tam na północy, to teraz chcę południe zobaczyć. O kurwa, tu powiem, trzyma się to tak, w taki sposób, że to nie ma sensu. Idziemy na lody. Tak, właśnie, dobra, weźmy po prostu jak dojedziemy, bo No. daleko mamy? Gdzie jesteśmy? A znajdujemy się w karczmie Swojskie Klimaty. Byłem tutaj m.in. z Patecem. Jest to jedyne miejsce, pod którym mogę się podpisać każdą kończyną warto. i nawet tą piątą. Naprawdę. Dobra. Dzień dobry. Dobrego. O, pozycja siedząca to dobra pozycja. Idealnie, no miejmy nadzieję, że się nie doczepią. No ale ogólnie rzecz biorąc, gardzimy piwem i wszelkimi innymi wysokoprocentowymi rzeczami. Ja jestem osobiście niepijący. Ja czasem tak. Ale w sensie inaczej. Niepijący to oznacza, że bardzo sporadycznie. O, no to tak, no sporadycznie. Nie, że nigdy, tylko no, jak już jest bardzo okazja, więc nie jest to żadne promowanie, wręcz anty. A, tak. Trenujesz coś w ogóle, czy w ogóle nic? Nie, ale za niedługo prawdopodobnie na jesień zacznę. Nie? Nie, no lepiej. Jednak jak będziesz musiał z plecakiem położyć znowu trochę, to No. wiesz jak to Ale będzie. Trochę się przyda. No, to znaczy tak, jeśli wszystko się unormuje w moim życiu, tak jak rozmawialiśmy, to wrócę do treningów, nawet wiem do kogo i tak dalej, więc... To dobrze, to dobrze. Co to, jakiś sól może? Takie inne? Chyba się doczepiła jakaś mgła. Mogliśmy sobie też deserek wziąć. Człowiek 100 kilo, wiadomo. Jak z książką, bo też pewnie dużo osób czeka. No, w I przyszłym tygodniu i mamy... polecamy właśnie, zdecydowanie. To jest książka z Azji. A to jest cała Azja opisana? Tak. Cała najlepsza. Najlepsza wyprawa w Azji, którą oglądałem chyba z 5 razy, wszystkie odcinki. I po tej serii sam zdecydowałem się ruszyć sobie w taką podróż. Także wiem co mówię, na pewno ja czekam sam na tą książkę. Jestem zdania, że moja seria po Azji była, nieskromnie mówiąc, arcydziełem. Była, na pewno. Nie do powtórzenia przez nikogo nigdy. Może ktoś próbować cokolwiek jechać, ale to jest nie do zrobienia, koniec, kropka. Teraz się W taki łatwiej sposób. podróż. Teraz się łatwiej No nie, to podróżuje. nie ma porównania, nie? Ale książka ma być podobno w przyszłym tygodniu i będzie wreszcie wysyłka. Bardzo przepraszam wszystkich, którzy kupili i była obsuwa, ale z przyczyn nie z mojej winy, ale inaczej. Ja ją sprzedawałem, więc jest moja wina. Ale, ale miałem kłopoty, z których musiałem grubo wyjść i kiedyś Wam o tym opowiem, jak już będzie po wszystkim. Tak, tylko podkreśl, że te kłopoty to były kłopoty bardziej produkcyjne, a nie kłopoty, że coś z pieniędzmi, albo też, żeby ludzie tego się nie odebrali. Ja normalnie zapłaciłem zaliczkę, wszystko i oczywiście też już drugą część na książkę, więc nie ma problemu. No. Bardziej problem polega na tym, że tu chodziło o jej postprodukcję, tak to się mówi? No, chyba tak. Miesza z tym, o produkcję po prostu. Ale gdzie ludzie mogą znaleźć książkę? U mnie na stronie, przez świat na fazie. Dokładnie tak. Albo chodźcie w ogóle na Instagrama, tam masz tak przekierowanie, bo nie? Tak, tylko że Instagrama muszę ruszyć. Ruszę razem z dostawą książki. Dawno nie wrzucałeś. Kiedy ostatni raz na YouTube wrzuciłeś? Znaczy na ten główny kanał? Wydaje mi się, że w grudniu. W grudniu? Co tam było? Właśnie. Ale w tamtym roku czy 2 lata temu? Rok temu. Lampedusa. tam Próbowałem zaprosić afrykańskich przybyszów do naszej europosłanki aktualnie. Pamiętam jak najechałeś, no. I to jest tak naprawdę między nami ostatni materiał, który miał wydźwięk jakkolwiek przypominający tematy polityczne. Bo w Polsce to nie ma sensu. Jest za duży podział i nie wszyscy potrafią wszystko wziąć na żarty, a ja się lubię śmiać z polityki, lubię się śmiać z lewicy, z prawicy i z wszystkich innych, ale u nas to jest tak śmiertelnie poważne, że stary, ty wkraczasz na minę, nie? Człowieku, jak ja powiedziałem, że w Polsacie będę miał ten program. Ale Polsat jest akurat... Tak, ale to wiadomo, wiesz, Oni trzymają po prostu z władzą, która rządzi. każdy, kto wie jak jest, to wie, ja się w ogóle polityką nie interesuję, ale już każdy chłopie od razu mnie w politykę mieszał. Ja mówię, co wy mieszacie jedno z drugim, wiesz? To, że program mieć, to jest jedno,
A to, że prowadzić program o polityce albo cały czas nakierować ludzi w jedną stronę gdzieś, to jest innego, ale w Polsacie to w ogóle No inaczej ale wiesz, działa. ja potrafiłem mieć propozycję, nie wiem, za poprzedniej władzy na przykład przyjścia do jakiegoś programu, gdzieś tam coś się wypowiedzieć, czy coś na przykład w TVP. I ja odmawiałem ze względu na to, że bałem się po prostu reakcji ludzi, którzy od razu, jak ty pójdziesz do TVP2, na przykład, nie wiem, nawet do śniadanówki powiedzmy, to od razu jesteś pachołkiem Ja miałem to i samo. tak dalej. I ja po prostu, albo na przykład, wiesz, kto mi kiedyś, chyba to było TVP Katowice, stary, nasza regionalna, zwykłe TVP, które nie zajmowało się w ogóle sprawami związanymi z polityką, tylko tam chodziło właśnie o jakieś podróże, tam chcieli mnie popytać jakieś Boliwie czy coś w tym stylu. I ja odmówiłem, babkę przeprosiłem przez telefon, przepraszam, ale zostanę zniszczony, zmiażdżony. No, wie pani, o co chodzi. No, każdy by cię od razu połączył, no. No, a ja nie chcę. A teraz jakbym poszedł na przykład do TVN-u na przykład, to też jesteś od razu zniszczony, nie? No nie, ja miałem na przykład zaproszenie do badania na śniadania, też mówię, no przepraszam, nie, ale zaraz mnie wsadzą do Sejmu razem z tymi wszystkimi, że Ale to stronie już jest siedzę. nieuczciwe. Uważam, że co innego, jeżeli idziesz do TVP Info wypowiedzieć się na temat na przykład jakieś polityczne, a co innego jak idziesz do śniadaniówki w TVP. No. To jest Nie, no, stare. oczywiście, że tak. Choćbyś najbardziej nienawidził na przykład wtedy, jeszcze rok temu, na poprzedniej władzy, to ty płaciłeś za tą telewizję. Wiadomo, no. Bo jest to publiczna. Trzeba zresztą- zadać pytanie, czy powinniśmy mieć publiczną telewizję z podatków, ale to jest kwestia już też nie dla nas. No, ale teraz publiczna telewizja, to co, teraz po prostu na tą drugą władzę przeszła? Tak. I teraz już jest dobre. Nie, dla połowy tego. No tak, tak. Dla a tej druga drugiej połowy to już nie. No, to jest chore, człowieku. Właśnie dlatego... Nigdy nie będzie dobrze. Właśnie odcinek z Lampeduzy miał fajny wydźwięk, ale ludzie w Polsce bardzo dużo jest tak agresywnie nastawiona, że nawet nie skumała mojego żartu. Inaczej, jeżeli ktoś mnie ogląda, No. choćby obejrzał 10% moich odcinków, doskonale domyślił się, że jak ja śpiewam hymn Unii Europejskiej nad Łodzią, płacząc nad nielegalnymi migrantami, to wie, że troluję. No tak, no To jest wiadomo, logiczne, no. stary. Trzeba być człowiekiem, który może jak ktoś mnie pierwszy raz w życiu zobaczył, to może pomyślał. Tak pomyśleć, no. Ja na przykład teraz miałem tak w odcinkach z Białorusi, jak wrzuciłem, to... Ja bym nie pojechał teraz jako YouTuber na Białoruś. No. Uważam, że jest to, zrobiłeś za duże ryzyko pod względem takim, że, No. masz na tyle zasięgi, że mogli cię zawinąć. Mogli, ja wiem o tym i oni na przykład w ogóle mnie nie chcieli wpuścić na tą Białoruś. Ale pojechałeś tam sam? czy Puścić, z nie, kobietą? właśnie dlatego, że tylko z nią pojechałem, to mnie wpuścili. To ja bym nie pojechał na No. miejscu z nią, nie? Ona mnie uratowała, to że mnie wpuściła. Oni Ale- nagrali, normalnie powiedzieli, że mnie... A wiesz co jest najlepsze? Oni mi mówią tak, znaczy kierowca, z którym tam Z jechałem... Laurą, a nie z nią, bo to tak też... Z Lalą, Alicją. Lalą, nie Laurą. To czemu Laura mi się wydaje? Nie, Lala. Ona ma Lala. A, dobra, bo ja nie Ala. znam. Ala. Ala. To czemu, ale to ludzie piszą Laura. Ludzie tu komentarzach. piszą dużo różnych imion tam, to wiesz. No dobra. No. Przepraszam. Ale wiesz, oni mi mówią, że nie wpuszczą. I kierowca mi mówi tak, jak byłeś na Ukrainie, nie wpuszczam cię. Ja mówię, ty byłem. No przecież wiesz, wpiszą w YouTube, Jak to nie ma na zobaczą, Ukrainie. No to po Tania pierwsze. wódka, tanie papierosy. I druga sprawa, on mówi tak, jak masz coś z militariami w telefonie, to też cię nie wpuszczą. Ja mówię, ty, przyjechałem tak, Afganistan, Somalię, Jemen, wszystko. Przecież ja mam pół telefonu. Jak wjeżdżałem do różne Chin, rzeczy. usuwałem takie rzeczy, bo mi No. przewalili cały telefon. To tam też, tam od razu, jak lecisz pierwszy raz na Białoruś, jesteś od razu zatrzymany, biorą ci telefony twoje, każdy telefon, całe social media, A całą ja miałem galerię. wylogowane wszystko? Nie, normalnie wchodzi, jakbyś wylogował, to ci nie wpuszczą już. Ja to wywalone, on tylko przy mnie siedział i sobie przeglądał, nie? Bo tylko patrzył, czy nie ma czegoś właśnie związanego z wojną. W trzeciej książce będzie opisane, trzeciej, A trzecia skąd w będzie? trzeciej książce, z Afryki, pierwsza część. Okej. Będzie opisane, jak mnie deportowali z Białorusi. Ja miałem półroczny zakaz wjazdu na Białoruś. Byłem nielegalnym imigrantem na Białorusi, wyobraź sobie. Więc ja zawsze zaczynam coś, zanim to jest modne. No tak, zdecydowanie. Nie no, ja na przykład tak mieliśmy tak, że jeszcze na sam koniec oni powiedzieli, dobra, to wiesz, Ala poszła na przesłanie, przesłali. Mówią, dobra, wpuścimy was, a chociaż mi powiedzieli, że nie wpuszczą na pewno, ale jak ona poszła, to już dobra, jak jesteśmy razem, to nas wpuszczą, ale normalnie zdjęcie IP telefonu, cyk, i wiesz, no tak był ogon. I uważam, że to nie jest, i to powiem Twoim widzom, nie jest to najlepszy moment, żeby jeździć na Białoruś do Rosji, ze względu na to, że możesz mieć dobre intencje, ale jeżeli akurat w dobie sytuacji politycznej będzie im pasowało zatrzymać kogoś i pieprzyć o tym, że jest to agent, to szpiegiem, możesz no mieć tak. naprawdę duże problemy. Ja wiem. I ja z moją przeszłością po prostu nie mogę tego zrobić, bo ja za dużo słów powiedziałem w internecie. No to na pewno. O, popatrz, jak się sam złożył. I bardzo dobrze, nie pijmy alkoholu, pijmy mrożoną kawę, a najlepiej wodę. Ja na przykład też dużo osób mnie pytało, czy w tym roku, żeby pojechać do Rosji. Ja mówię, że w tym roku nie pojadę do Rosji, bo to jest po prostu
no moim zdaniem to jest przypał. Sytuacja z Białorusią jest taka, że nie lubimy ich władzy, ale lubimy Białorusinów, bo są Bardzo dobrzy. mili ludzie, Są przecudowni, naprawdę. najfajniejsi i to są nasi jedyni sąsiedzi, których można nazwać przyjaciółmi. A jak jedzenie Bo pyszne było. wiecie, Niemiec zawsze będzie Niemcem, stary. To jest tylko uśpiona nacja. Ale kiedyś się obudzą i znowu będą Schmeichler i te sprawy, nie? A Białorusini to jest jedyny naród, z którym nie mamy spiny, to są nasi bracia, ukochani i tak dalej. Tylko władza jest jaka jest. No wiadomo, no ale Znów Ruscy. No, siłą rzeczy trzeba przyznać, jak tam pojedziesz, okaże się na 100%, że dużo będzie cudownych ludzi, tylko że jak to powiesz, to jesteś to zajebany. jest, no tak. Stary, Teraz to- na przykład, jak ludzie, jak mogłeś pojechać do Białorusi, jak to jest wróg? Ja wiem, czyj wróg? Twój czy polityki? Akurat wrogiem No. jest tylko polityka. No wiadomo, że tak ludzie tak są głupio spoko. podchodzą do tego. No. Nie, mnie to na przykład denerwuje strasznie. I ktoś mi pyta, jeszcze pojedź do Rosji. No co, jak będę chciał, to pojadę do Rosji, no i kogo to interesuje. No, to ludzie, naród wielomilionowy nie jest winny tego, co po prostu ktoś tam decyduje. No wiadomo, że dużo osób to popiera, no bo taka jest prawda. A dziękuję bardzo. Ale, Obiadek. no, ale nie można każdego do jednego wora wrzucać, wiesz. To mnie denerwuje. I właśnie na przykład miałem tak, że dużo osób właśnie zhejtowało to w ogóle, że tam pojechałem, albo że tytuły dałem, że wiesz, dostałem chyba z dziesiątki wiadomości, uważaj na siebie, dałem ten tytuł Białoruś, uważaj na siebie, mogą Cię śledzić, jak w tytule, opie, nawet nie oglądam odcinka, ale hejt. Dlaczego jestem antybiałoruski, dlaczego jestem, wiesz, ja mówię, ja pierwsze, to wystarczy zobaczyć odcinek, już wiadomo o co chodzi. Ja tam naprawdę się super czułem, mega Piękne mili miejsce. ludzie, a jedzenie to było po prostu mistrzostwo świata. Nawet deportacja była przyjemnością. W moim przypadku. Super miejsce. Tylko wiesz, co mnie zaskoczyło, jak pojechałem pierwszy raz na... Dziękuję. Jak pierwszy raz pojechałem na Białoruś, ja ogólnie 2 razy byłem na Białorusi, 3 razy byłem na Białorusi, 2 razy nie miałem wizy, bo jak się kupiło bilet na jakieś tam mistrzostwa, to można było wjechać do... A teraz nie trzeba nawet. No, ale wtedy, jak kupiłeś taki bilet, to 30 zł kosztował, No. a wtedy 200 zł chyba wiza, nie? Jak ten bilet miałeś, to Cię wpuszczali, to na przykład to były mistrzostwa w hokeja, z tego co pamiętam. No i jak za pierwszym razem byłem, pamiętam, ja wziąłem tak pieniędzy jak na Ukrainę, nie? No i przyjeżdżam, wiadomo, nie chciałem jeść, tylko pić. No i się okazało. To były jeszcze te czasy. To były te czasy, dokładnie 10 lat temu. No i wyobraźcie sobie, przyjechałem na Białoruś i się okazało, że stary, tam woda kosztowała więcej niż w Polsce. Ja mówię, jak żyć? Widać, że dyktatura, nie? Ale teraz się zmieniło. Teraz tam jest dalej drogo, ale jest taniej niż w Polsce. W Polsce jest teraz tak okropnie drogo. Jak ja wczoraj byłem, przedwczoraj, na rynku w Krakowie i gościu mi mówi za żurek 55 zł, to ja mówię, chyba zwariowałeś. To nie? jest pod Anglika zrobione, chłopie. No tak, tam na rynku to sami zagraniczni turyści Wiadomo, praktycznie. to, że Polak to może co najwyżej zbierać talerze ze stołu. Nie, ale to nie jest naprawdę, dla nas. no mega drogo tam jest. To nie jest dla nas skromnych ludzi z Ej, no, ale województwa śląskiego. Policz sobie zupę za 13 euro, to gdzie nie pojedziesz za granicę, to 13 euro za zupę nigdzie nie zapłacisz, no bez przesady. No. No to jest przegięcie, chore, to jest chore. naprawdę przegięcie. Nie? Ale wiesz, to jeszcze ci 15% naliczą na rachunku. No tak, no to wiadomo, no i ta zupa ci będzie, wiesz, 60, ponad 65. No. Nie ma sensu, nie? Ale tak jak mówię, Białoruś, cudowny kraj, posiadający olbrzymie problemy z władzą i tyle. No. Ale Rosja znowu, ci ludzie chcą tej władzy, nie? Ty byłeś, nie? Byłem 2 razy. Tylko, Ale że robiłeś jakąś nie taką- w głąb. Nie w No, głąb. no. Bo w Moskwie byłeś na pewno, Byłem tak? w Moskwie, no byłem właśnie w Petersburgu, pamiętam. ale powiem Ci, strasznie żałuję, że jeszcze za czasów kawalera nie pojechałem na Bajkał, nie? No, Bo teraz już nie da rady, poza tym, no Da rady. żeby pojechać do Rosji, da radę na bajku pojechać. ale nie w trakcie wojny, nie zaryzykuję. No. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że najpierw musi się skończyć wojna i minąć ileś lat, zanim będziesz mógł pojechać szczerze do Rosji i powiedzieć, ale ci Rusy fajni, Boże, razem piliśmy sobie samogon tak. przy drodze. Bo to Bo jak hej- tak powiesz teraz albo za rok, to jesteś zniszczony. No. Więc jest to niesprawiedliwość, nie? Oczywiście większość ruskich jest jaka jest, bo zresztą to są zwierzęta i nie bójmy się tych słów. Zawsze tacy byli. Pamiętam jak dziś, jak ja 5 czy 6 lat temu mówiłem, że ruskie coś tam w odcinkach, to mi pisali, jak możesz tak pisać, mówić, powinieneś mówić Rosjanie, a ja w dupie mam, ani Niemcy, ani Ruscy się nigdy nie zmienili. Jak Ruski przyjechał do Polski, to pierwszy raz kibel zobaczył w 40 latach. Bo ja- do dzisiaj za stodołą walą. Ja chcę kolejną trasę syberyjską się przejechać. Szczerze, to ta kolej tak się już zmieniła teraz już Nie ma normalnie, sensu, panie. nie? Bo chciałem zrobić transsyberyjską, transmongolską i przez Chiny. Całą taką trasę. Ja Ci powiem, bo to są te same wagony, co na Ukrainie są te plackarta, nie? O. I czy przejedziesz 1 dzień, czy 5, to będzie Ci się nudzić po prostu. No bo to, Ale- jedzie ale- tydzień czasu chyba, nie? No, ale Tylko tam tak- możesz się zatrzymywać, coś sobie wysiadać, bo
Zdążę, ale to przyjdzie na to czas, spokojnie jeszcze. Ale myślisz, że Nie jeszcze wierzę, dasz radę? że zrobisz materiał z Rosji w najbliższych 2 latach szczery. Nie, no to nie, no to na pewno nie. No, z Białorusi też nie mogłem zrobić takiego, wiesz, że mogłem coś powiedzieć, jak tam na przykład... Mógłbyś pomyśl, nagrać narrację, ale wiesz, jak teraz dodasz niekorzystny dla Białorusi materiał, stary, oni mogą Cię chcieć znaleźć tu. Nie, moim zdaniem to... Po pierwsze, złego dla nich bym nie nagrał, bo mi się tam podobało. I taka jest Nie no, prawda. fajny I ludzie kraj, byli fajny mili. kraj. Ja na pewno nie będę oczerniał całego kraju przez to, że jeden gościu trzyma tam łapę na tym. Oni sami walczą o wolność. No i na pewno bym takiego złego czegoś nie nagrał. No ale druga sprawa, my tam mieliśmy w ogóle tak, że w pierwszy dzień, ja później nie wiedziałem, o co im chodziło, że tak nie chcieli puścić i tak dalej. Okazało się, że w ten dzień był Dzień Niepodległości właśnie dla Białorusi i właśnie w Mińsku były obchody, wiesz, pokazy sprzętu całego wojskowego i tak dalej. I się nawet cieszę, że utknęliśmy na granicy, bo staliśmy 8,5 godziny, że tam nie dojechaliśmy do tego, no bo i tak by się tam nie dało nic nagrać i tak dalej, bo jakbyś gdzieś pokazał, to jest od razu, nie wyjedziesz, nie ma szans nawet. No, to jest właśnie, to jest straszne, że ludzie, zresztą w Polsce jest bardzo dużo teraz, że tak powiem, uchodźców politycznych, nie? Którzy Bardzo. z Białorusi uciekli, bo po prostu władza by ich przymknęła, nie? No, bardzo. A takiego Jest tak to słuchałem. bratki naród, który walczy o wolność, tylko ma problem taki, że czasem nie jest tak łatwo, nie? Tam by inaczej, na Białorusi może to przejść tylko i wyłącznie, jeśli dokonają walki zbrojnej, a nie chcemy tego, bo dalej uważam, że za brata mają ruskich i rozgromią to. Dobra, czy myślisz, że jeszcze dojdzie do takiej podróży dłuższej w Twoim wykonaniu? Że nie, że jedziesz tylko do jednego kraju, ale lecisz sobie na przykład, nie wiem, 2-3 miechy? Śmiem wątpić. Nie da rady dzieci na tyle zostawić, co? Nie, co ty, to już 2 dni u mnie O Boże. nie ma dzieciaków i już mi jest smutno. No, to na pewno. No ale tak naprawdę jakbyś, no takie Indie 2 tygodnie to Czekaj, dzisiaj Ale- jest wtorek? wtorek, no. To ja wczoraj pojechałem o 10 rano od mojej żony tutaj i już tęsknię. Nie, co ty stary. 2 tygodnie do A to 3 to tak jest sobie maks. czy pojechały teraz po prostu? Na gdzieś tam? wakacje. Na wakacje. Wiesz co, ciepło strasznie i tak dalej, tam wiesz, tam kuzyny, te sprawy, nie? Fajnie, no dzieci Będą się przynajmniej- dzieci bawić. No właśnie to jest najważniejsze, że dzieci jak mają się z kim bawić, to jest fajne. Wtedy. Dokładnie. No bo tutaj to... Ale w ogóle masz teraz tak cały czas obłożenie, że cały czas są ludzie? Tak, tak. Wiadomo, że na przykład w tygodniu to są wolne miejsca, ale w weekend to się nie wciśniesz. Nie? A jak często te wyjazdy swoje organizujesz? Co tutaj przyjeżdżają ludzie? Ten weekend- Organizowałem, weekend na nie? fazie? Aha, To ja organizowałeś, ro- czyli to ja- nie robisz na razie. Teraz tak? nie. Ja to robię tylko w martwym sezonie. Aha, czyli teraz w ogóle przez wakacje nic. Ale dlaczego? Nie chcesz po prostu, czy nie masz czasu? Nie, uważam, że teraz przyjeżdżają turyści. Aha. A na przykład w takim październiku czy coś można, bo wtedy turystów za dużo nie ma. A, no tak, bo wtedy masz sobie wolny pokój i tak dalej. No. A ile kosztuje u Ciebie pokój teraz? 8 dyszek. 7 dyszek. No jest uczciwa cena. Poczciwa, a masz na bookingu, czy tylko u siebie to masz przez stronę? Na bookingu, więc nie mogę tego powiedzieć, ale no, jak już nieraz dzwonią Twoi widzowie, No. to mówią, o widziałem u wojownika, żeby dzwonić osobiście, a nie na bookingu. Aczkolwiek booking też jest spoko, nie? Jest spoko, ale booking zawsze procent bierze dodatkowy. Tak, ale bez bookinga to jest lipa. Tak? No ja uważam, że... Stary, mamy tyle lat, ile mamy. No. Czy kiedykolwiek rezerwujesz bez bookinga? No, znaczy zależy w jakim... A nie, większość nie, większość na bookingu. Albo Airbnb. Airbnb też to jest to, tak, ale nie, ja nie mam, bo to ja uważam, że Airbnb powinno być tylko dla takich mieszkań, wiesz. No. To jest bez sensu, że pokoje można na Airbnb. To miało być właśnie takie związane, że chcesz na wyłączność mieszkanie i... Ja na przykład w Polsce, no to dużo bardziej mi się opłaca mieszkanie wynająć, jak gdzieś jadę do Warszawy albo gdzieś, niż z bookinga hotel. Bo już po prostu teraz jest w Polsce tak drogo, jak chcesz gdzieś się zatrzymać w tych dużych miastach, że to jest po prostu szok. Musisz oglądać Książula, to będziesz wiedział, gdzie tanio zjeść. A ja tylko jem tanio. No. Ja tylko jem w barach mlecznych, bo ja uwielbiam jedzenie w barach mlecznych. Ostatnio u poszedłem babci. nawet, do tej babci ostatnio poszedłem nawet, ale dobre było. Normalnie jakbyś, wiesz, jakbyś pojechał do babci swojej, ona ci takiego schabowego na smalcu usmażyła. Kluski słyszałem, że ma kupowane z Biedronki, ale to mniejsza z tym, reszta była bardzo dobra. Kluski też były dobre. Mi tam bardzo smakowało. I przychodzisz, normalnie dziadek chrapie na kanapie, znaczy na wersalce takiej. Piesek śpi obok, chrapie, babcia tylko zjadła, klepie kotlety. I to jest to. Zarąbisty klimacik. I wchodzisz normalnie, jakbyś wszedł do niej do salonu, cerata na stole, ona ci Coca-Colę stawia dużą, żeby sobie nalał 2 Kwestia kilku szklane. lat i takich rzeczy już nie będzie, więc to już jest skansen. No, nie, ale ja... Skansen poprzedniego ustroju. To są jedne z nielicznych
pozytywów, które były w poprzednim ustroju. Takie właśnie... No właśnie jak byliśmy w Warszawie albo coś, to jedziemy do samych takich starych miejsc, albo do samych barów mlecznych. Jak na przykład byliśmy też ostatnio na tym Bazarze Różyckiego, flaki sobie zjeść. To były takie sławne flaki na tym. Nie ma pieniędzy, za które... Znaczy jest, zawsze Nie są lubisz pieniądze. flaków? Nie, O nie Jezu, wiem, czy nie lubię. ja nie zjem kocham tego, nie po zjem tego prostu. i koniec. Właśnie mama mi dzisiaj zrobiła gołąbki i flaki. Ja uwielbiam po prostu. Ja jestem nauczony, bo my u babci zawsze mieliśmy, wiesz, świniobicie, cielakobicie, wszystko, także ja widziałem jak się rozbiera go na kawałki i od razu kaszanka robiona, wszystko robione we flakach. Tu kolega jest z województwa śląskiego, ale tak naprawdę jestem z góralem. Podbeskidzia, więc on nie, mówi kaszanka jak wszyscy inni w Polsce, a to jest krupniok. Krupniok? Tak. O, my jeszcze mówiliśmy polski kawior. No to jakbyś chciałeś sobie polepszyć humor. To zdecydowanie. Moja na przykład dziewczyna to ona lubiła kaszankę, dopóki nie dowiedziała się z czego to jest zrobione. No bo, ale dobrze zrobiony krupniok jest tak pyszny, że nawet przepyszny, fakt no. z czego jest zrobiony mi nie przeszkadza. Nie? No tak, no ale jak się to widzi wszystko, to troszkę odtrąca, ale i tak jak się spróbuje już to jest petarda. Fajnie. To jakie plany najbliższe? No to dopiero wtedy jak... Teraz mam sezon letni, nie? No właśnie, czyli siedzisz cały czas tutaj. Tak jest. No i myślę, że we wrześniu zacznę nagrywki i od października bym chciał dodawać, nie? Bardzo Nie fajnie. wiem którego. No. Zobaczymy co będzie. Ty masz sprawę z Polsatem, my też troszkę mamy, No. więc zobaczymy co z tego będzie, nie? No, u mnie to też zobaczymy co z tego będzie, bo nie wiadomo jeszcze co z tego będzie. Lekkie No. komplikacje już, ale Naturalne. czas pokaże. No ale to zawsze tak jest. To jest korporacja, stary. No właśnie wiem, no. To właśnie ktoś mi powiedział, jak napisałem, że tam mówi, to zobaczysz, że jakie jest porównanie między YouTube'em a tym. Ale w ogóle jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek, 40 godzin nagrywek, naprawdę, od rana do nocy nagrywki, żeby zrobić z tego 40 minut. Takie bez sensu. Ale to Jak ja w 40 godzin zrobiłbym 4 odcinki, No to takie, że leciutko, to jest... leciutko. A w twoim przypadku to byś zrobił tydzień Dobre. odcinków. Ja to bym tyle z tego zrobił, to wiesz, 2 kamery dookoła, wszystko powtórki, tu z tej, Z iloma tu z tej, ludźmi tu z się tej. jedzie? My w trójkę byliśmy w sumie, 2 kamerzystów i ja. A, bo oni ci takiego coś dali i to wystarczyło, nie? Tak, no. Mieliśmy totalnie tak, no to wiesz, oni totalnie różne ujęcia i tak dalej. Tam było fajne to, że to wiesz, że ja zaproponowałem, ja to wszystko tak jakby wyreżyserowałem, co robimy i tak dalej. Ale mi się wydaje, że tam po prostu mogło coś nie zagrać za to, bo ta szefowa bardziej jak capoeira niż jiu-jitsu na pierwszy raz. I my też pokazaliśmy capoeira, tylko trochę, ale resztę jiu-jitsu, bo ja w jiu-jitsu walczyłem dużo, ja miałem 100 walk w jiu-jitsu kiedyś, Ale wiesz. capoeira jest bardziej pod wyświetlenia. Bo też, to ale- jest piękna historia w ogóle tego, jak powstało, nie? Ale Niewolnicy, te sprawy. ale pokazaliśmy w ogóle że też niby capoeirę. taniec, a jednak walki. Wiesz o co chodzi? Pomyśl, że nas zaprosili na fawelę, taki gościu właśnie, co organizował dla dzieciaków. Miał taki social program, że miał 100 dzieciaków z faweli pod sobą i pozwalał im za darmo trenować. Trenował je w jiu-jitsu i w capoeirze. 3 razy w tygodniu jiu-jitsu miały i 2 razy capoeira. Ja mówię, dobra, przyjedźcie wieczorem, mamy trening capoeiry, przyjedźcie tu na fawelę, tu podjedziecie taksówką elegancką. Wysiadamy z taksówki, wiesz, ja se telefonik, oni kamerkę tylko wyciągają, od razu podjeżdża gościu na motorze. Kopyto, nie nagrywać tutaj, to jest fawela. Nie? Mówię, że spoko, my na capoeira. On mówi tak, to tam sobie idziecie nagrywać, ale tu nie nagrywacie, bo tu jest fawela i koniec. Nie? I No ale miał rację, tak, nie? no tak, no To się wiadomo. panoszysz, panie. No. To jeszcze z kamerą. To nie jest ta dzielnia, nie? A tak jak byłeś na faweli, to na której byłeś? Ja nie wiem, na której byłem. Byłem niby tam właśnie taka, że niby niebezpieczna. Tylko ja byłem na 2 fawelach, bo jednej byłem tej takiej, tego, nie? Wyźgał? A w drugiej byłem po prostu u takiego, z takim Polakiem, wiesz? No ja wiem, to pamiętam. Ten Polak w ogóle jest wypisany na Wikipedii jako działacz środowisk homoseksualnych, ale jest z czasów komuny. No ja se z jego chłopakiem tam, wiesz, koks żarłem, nie? Wiem, widziałem, pamiętam. No, znaczy nie było na nagraniu, nie? Ale wiecie, widzicie, Fazowski... Nie, pokazywałeś przecież. Znaczy nie pokazywać jak waliłeś, ale pokazywałeś ogólnie to. Fazowski słynie z tego, że jest ultraprawicowym ortodoksem, który jest taki, siaki, owaki, a ja tak naprawdę mam swoje poglądy i oczywiście chyba każdy się domyśla, a zarazem mi nie przeszkadza kto z kim Ale mi sypia też, i kompletnie. tak dalej, nie? Ja mogę... Ale to jest każdego sprawa Ja znam ludzi, którzy mają poglądy, stary. Nawet znam ludzi, co mają wydzierane hakerkrojce na szyjach i tak dalej i nie jestem z tego dumny, że to są moi gdzieś tam dalecy, ale gdzieś tam na cześć znajomi. I też znam ludzi, którzy są ultra działaczami Antify i po prostu znam ludzi z różnych środowisk i tyle, nie? Mi nie, wiesz... Moim zdaniem każdy sobie żyje swoim życiem, to jest jego sprawa. Wiadomo, nie można wszystkiego popierać, no bo to się nie da wszystkiego popierać, ale, Ale ja ale mało mi na rzeczy przykład popieram, to, że ktoś ale lubi po chłopaka, prostu- a czy dziewczynę, to jest jego sprawa, nie nasza, nie? Inaczej, ja mało rzeczy popieram, ale
to, że czegoś nie popieram, to nie znaczy, że mam mieć negatywny stosunek do tego. Po tak, prostu no mam jasne. to w dupie. No jasne, że tak, no. Ja mam większość rzeczy w dupie. Tak jest, no. Dobra. I poza tym kolega mi powiedział, jak schudłem, żeby mnie schrupał. Ja? To, nie, tamten kolega. No i ogólnie uznałem to za komplement. Bo ty byłeś właśnie wtedy w Brazylii, bo jak miałeś ten swój najlepszy najlepszy, Nie, to już było ale później. Później, ale ja byłem 2-3 lata temu. 3 lata temu. 3 No, lata, a kiedy 3, miałeś swój taki 3,5. pik, że miałeś najmniej, co mówisz, że 60 ważyłeś? Jak w tamtym roku się widzieliśmy, to ty na pewno A, ważyłeś, druga bo na Afryka, pewno druga byłeś. Afryka. To, ale wtedy to byłem, Na pewno byłeś chudy w tamtym roku, na 100%, bo ja zauważyłem, że ty się tak ulałeś niedawno. no, tak mogło być. No tak, no na ostatnim filmiku chyba, który wrzuciłeś, skąd ty go wrzucałeś? Na ten drugi kanał, co wrzuciłeś sobie. To tam zrobiłeś właśnie taką miniaturkę, że zauważyłem wtedy, że właśnie że trochę cię przytyło znowu. Trochę dużo. Nie ma co Widzisz, ukrywać. ja mam tą przypadłość, Masz że czy tendencję jestem do gruby, tego. czy chudy, jestem przystojny, a ty choćbyś nie wiem jaką zrobił klatę, dalej masz tą twarz, którą masz, nie? Tak, ale bajer jest, o to chodzi. No to jest bajer, więc luz, nie? O to chodzi. Ja po prostu zawsze mogę schudnąć i być DiCaprio, nie? jest Ty już to twarzą nic nie zrobisz, stary. No trudno. Żadna Turcja już ci nie pomoże, nie? No cóż, kurwa, czekaj, Ja się sobie mogę doczepiła. pozwolić na takie żarty. Tak Chociaż w jest. ostatnim odcinku obiecał, że doda zdjęcie, które mu kiedyś wysłałem, ale dalej się wstydzi. Ty, ostatnio Ja, byłem, bo się boję, że będą już to za to się będzie ciągnęło, nie? ostatnio byłem w Centrum Nauki Kopernik i był właśnie taki podobny ziomek do tego, co mi wysłałeś No, właśnie. no, może to właśnie on. Ale nie Mówię, mój brat. Nie zauważyłeś, że jest jakiś tam procent Takie podobieństwa. delikatne. Ale wiecie, no, chłop ma mieć bajer. A jak? Dokładnie tak. Czekajcie, bo jakieś coś nas atakuje. Dobra, nic. Kończymy, spadamy. Gadaliśmy o głupotach w sumie, a zarazem też Najlepsze. poważne tematy. Bardzo poważne W ogóle tematy. podoba mi się ta rozmowa, ale lepiej na siedząco. O to chodziło. Zdecydowanie. Jak chodziliśmy, to Ale w cieniu, za fajnie, dużo. fajnie. No fajnie, reklama zniknęła, najważniejsze. Nie, to Dobra. właśnie nie była reklama, to jest antyreklama, bo alkohol zawsze szkodzi. Mówi to człowiek, który uważa się za... Nie, alkoholikiem nigdy nie byłem, ale trochę przeginałem. Trochę bardzo. Bo jak ruszyłeś w swoją na przykład pierwszą podróż po... Co to tu się... Ameryce Południowej? Po Ameryce Południowej to trochę tam piłeś, nie? No nie ma co ukrywać. Ale najwięcej piłem w Afryce, Tak? by zapomnieć. A. Każdego dnia chciałem zapomnieć, że tam jestem. Dokładnie. Oni są, nie ma bardziej Które tragicznego ty kraje miejsca wtedy na jechałeś? ziemi. Bo ja nie pamiętam, znaczy ja wiem, że oglądałem serial, nie pamiętam, które Ja kraje od jechałeś RPA wtedy. jechałem do Egiptu, Aha. a potem... Ale prawą stroną, czy przez środek? Prawą. Prawą. No, ja No. chcę w przyszłym roku zrobić całą zachodnią stronę właśnie. No, a zachodnią to byłem od Maroko do... Mauretanię robiłeś pociągiem? No, od Maroko do Burkina Faso, wydaje No. mi się. No ja chcę właśnie zjechać całą tego, ja tam patrzyłem, jest 15 000 kilometrów, nie wiem, czy mi się to No uda. właśnie to na mapie nie wygląda dużo. No, jest bardzo A to dużo. jest środek świata, więc to No. tak krótko Tam wygląda. jest a ty- bardzo dużo tych kilometrów. Ja to w No ogóle... ale z Alicją to tak średnio. Nie, sam. No bo... Nie, to co ty, ja bym jej w życiu do Afryki ma nie wziął. jasne włosy, nie? No, ale ja bym jej tam w życiu nie... Ale ona w ogóle nie chce do Afryki. Ona, nie ma, ona mówi, że Afryka nie jest dla niej w ogóle. No bo Afryka to jest miejsce dla nikogo, nawet dla ludzi z Afryki. No, taka jest prawda, stary, to jest tragiczne miejsce. Znaczy oni niszczą to miejsce, No. bo tam są, nie? Nie no, ja z nią, wiesz, ona jest, jestem ustalony, że wiesz, do Senegalu ją wezmę, na Wyspy Zielonego Szczątka. Nie, tam, no to ja, to jest dobre. tam to je, jest dobre. wiesz, na drugą stronę właśnie tam, jak to się nazywa, Seszele, Mauritius. Na przykład, widzisz, ten Mauretania, co ja jechałem pociągiem, na przykład ja się strasznie obawiałem, że jestem sam w tym wagonie, no. bo gdyby na przykład ktoś chciał przejść po wagonach do mnie i No. zrobić mi krzywdę albo mnie po prostu wydymać, to byłby to w stanie zrobić, a ja bym nie dostał żadnej pomocy. Na przykład ty, Alicja, myślę, że śmiało by chciała na przykład takie coś pojechać, bo to jest przygoda, ale stary, ja bym nie wziął tego ryzyka na nie, siebie, no co ty, no to nawet nie Bo ma oni, takiej wiesz, przeskoczą możliwości. 4T i mogą No. robić co chcą, stary, to wiesz o co chodzi. Ale to ile tam się jedzie tym? Bo ja to widziałem Nie 3 pamiętam, to musiał być w ale to- odcinkach ale- zobaczyć. no nie wiem, ale to ale jest długo się wystarczająco jedzie? fajowo. Tak, ale Nie, nie fajna zaczyna przygoda. się nudno już później robić? Bo w Tak, ogóle- ale pod względem kontentu ma to sens. No, bo ja się zastanawiałem właśnie, żeby zrobić typowo na jakiś motocykl dobry, motocykl, ale później stwierdziłem, że przez te niektóre te kraje na motocyklu to się zesram w gacie po pierwsze, Ale że jak się gdzieś motocykl- zepsuje albo cokolwiek, no to jest po mnie, Ale nie? motocykl niszczy content. Tak? W sensie lepiej nagrywasz, jak jesteś w taki, wiesz, ale na przykład... Ale ja zmieniłem, bo ja chcę typowo pojechać lądem, typowo wiesz, jadę pociągi, autobusy, no, busy, właśnie autostop, ja ci wszystko po polecam drodze. jechać w tą stronę, co ja, czyli z wybrzeża tam, No. tylko stamtąd do wybrzeża spróbuj pojechać. Aha, czyli Tak jak druga strona. zrobił Patecki między innymi, No. bo wtedy jedziesz po tej rudzie żelaza.
To jest bardziej efektywne pod względem to nagrań. ciekawe. To Bo dobrze jest mi taki powiedziałeś. Rozpierdol, bo siedzisz stary na tej kupie, No. jesteś cały uwalony, jakbyś stary z Tak, kopalni bo ty jechałeś z wyszedł. pustymi, Ja tak? jechałem z pustymi. A, to tak, Bardziej no to nie, to na pewno bym chciał w drugą w stronę. drugą stronę, bo to jest lepsze pod nagrania. No, bo taki mój kumpel też jechał w drugą stronę właśnie i no całe wagony tego były, tak, wiesz. tak, ale jesteś bardziej widoczny znowu, nie? No, to tak. Dlatego właśnie, wiesz, ty by, no, A dobrze, no, to dziewczyna ma ten minus, że po prostu gdyby zobaczyli, że siedzi tam z jednym gościem, no, choćbyś nie wiem ile miał siły, jak przyjdzie ale kilku... to nie ma szans, ja bym jej tam w życiu nie zabrał. Bo No ona, nie. ona powiedziała, wiesz, takie kraje jak A stary, jak nami, będziesz się mył, to Bałtykolog- nawet będziesz musiał wchodzić do środka, żeby sobie umyć, bo tam No, jest tak tam uwalony. wszędzie, nie? No. A to mi mówisz, że na przykład sprzęt albo coś, to jest wszystko już tak zawalone tym pyłem Tak, z tego musisz węża. musisz mieć worki te... No, tak, tego, tak, to mi powiedzieli, że ty z tym to jest masakra, że no wszędzie po prostu jest cały czarny, nie? nie? Rzeź, nie? Jesteś Ale typ- fajne. Jesteś fajne. typowo już stamtąd. Tak. No i jest to przygoda, która jeszcze No. istnieje. Myślę, że jak to będzie coraz bardziej modne dla podróżników, No. to pewnie tego zakażą. I nie? typowo się to tam nikt się do tego nie czepie i tak dalej, że Nie, ci bo ludzie na to to wszyscy, wsiadają? to jest tak jak u nas pójście na pociąg. A, czyli po Po prostu prostu. jedziesz, siadasz, zajmujesz sobie swój Oczywiście jest jeszcze wagon płatny. No. No nie, no to bez sensu takim przecież w No ogóle. nie, no to- Jak jechać, to nie jest taką przygodą. No nie, no to jest fajna przygoda. Ja się cieszę, że to zrobiłem i pamiętam, że kto mi to podpowiedział i się cieszyłem, No. że to zrobiłem. A czyli ty dojechałeś do Burkina Faso, ale w Burkina Faso jeszcze byłeś już, czy już Burkina Faso już... Burkina Faso jeszcze tam pojeździłem coś, nie? Szczerze, że Burkina Faso ogólnie jest spoko już Jest nawet. spoko, tylko wiesz, Afryka ma teraz problemy mocne, wiesz? No ta pod względem, strona, tak, Że no. teraz wychodzą Francuzi, dobrze, bo to jest jestem dalej bardzo- kolonia, nie? jestem bardzo ale przeciwko wchodzą kolonizacji. Ruscy, nie? Wchodzą Ruscy i teraz pytanie, co jest gorsze, nie? No właśnie. No tak. No. No tak, to były przecież te afery, że właśnie ci się postawili, zrobili tam pucz chyba i właśnie ta grupa tego, który już nie żyje tam też wjechała. Tak. Znaczy, czy nie żyje, to też jest wiesz, też nie większa wiadomo, kwestia, no nie? tak, no. Znaczy, Podobno. Ja się strasznie dziwię, że on... Nie, jeżeli to, co mówią, jest prawdą, że on poszedł, ale zrezygnował i ten... No przecież to wiadomo, że już zginie. No jasne, Nie, że no, tak. Albo miał jakieś układy i jest na swojej wyspie, ale jak nie żyje, to jest idiotą, nie? No nie, mi się wydaje, że no nie, to tam się nie zaczyna w tamtą stronę. To było pewne, że To to, jest bez będzie sensu. kwestia czasu i będzie Stary, to wiadomo, że... wypadek. No. Wypadek. To jest herbatki się napije, nie? No. Nie wierzę w to, nie? Ale to jest inna kwestia. Nie? Zresztą to tak ucichło, że to musi mieć jakieś No, może i drugie tak. dno. Ale my się nie wtrącamy w sprawy Rosjan. Ja Ci powiem, jedyne co mogę powiedzieć u Ciebie na kanale to, że nie wycofuję swoich złych słów na temat Rosji. Kurwa, kurwa. Ty, jeszcze w życiu tak nie szedłem, nie lałem. Ty, Ja ale on pier- musiał mieć ciśnienie. Ale strasznie, nie dotrzymał chyba do końca. Kurwa. Dobry kurwa. To jest porządny pan. Wypiek seluj, żeby, wiesz, żeby rodzina się nie wstydziła. Da za radę. No. Ja wiele słów powiedziałem złych na temat Rosji i Rosjan i władzy Rosji. Nie wycofuję tego, ale odcinam się. Tak jest. Nie chcę mieć już nic wspólnego z żadną polityką. To znaczy i tak, jak pojadę gdzieś, to pojadę po komuchach i całej reszcie ścierwie ludzkim, ale nie zmienia to faktu, że w polską politykę się już nie mieszczam, bo Polska nie jest gotowa na to, żeby... To tak dzieli ludzi, że to jest po prostu Inaczej, szok. żarty o polityce są na podobnym poziomie, co żarty na temat około pandorowych tematów. Z tego się nie żartuje, nie? Tak to nazwijmy, żeby algorytm nas nie zmiażdżył, ale no, o tym się nie żartuje, nie? Tylko że polityka to zawsze był temat do żartów, nie? No tak, no ale wiesz, ludzie w Polsce niestety już za bardzo w to brną, że jak tylko jesteś przeciwko nim, jak powiesz coś innego niż o myśle, to już jesteś najgorszy, nie? To już Szufladkowanie. totalnie, no. Dobra, kończymy. Pozdrawiam serdecznie. Za rok będę w Polsce na pewno. Kolejne spotkanie z fazą. O! Chyba, że może jeszcze w zimie jak będę, bo w zimie na deskę może bym wpadł. Tak można wymyślić, a jak nie, to można nawet, jakbym był na przykład w tym okresie w Żorach, to może by się w Żorach widzieć. O, albo tak, I w Żorach to bym Cię gdzieś zabrał w takie miejsce, że szok. na kebaba. O, Na dobrego nie, kebsu. szczerze, Nie ma dobrych kebsów? nie mam, Książulo nie ma po co przyjeżdżać do Żor. Taka lipa? W ogóle uważam, że w Polsce, gdybym ja doszedł do władzy, wsadzałbym do więzienia. 99% twórców kebaba bym wsadził do więzienia. Ej, ja ostatnio widziałem- za obrazę uczuć smakowych moich. Ej, za oszukiwanie w ogóle widzicie ostatnio jak zrobili, sprawdzili parę kebabów. No. Na przykład w żadnym nie było baraniny, gdzie mówi, że sprzedają baraninę. Ale mieszanki wszystkich Piotrze, mięs, jakiegoś syfu. byłeś w krajach takich jak ja i wiesz jak smakuje stary kebab, nie? Ja To jest kochałem. chamstwo. Dlaczego nie mogą zrobić po prostu chamskiego, pięknego kebaba jak Nie. w Iraku? Dla mnie kraje arabskie, jedzenie w krajach arabskich to po prostu
Ja nie wiem, Cudowna ale rzecz. nawet ten kebab, który kupujesz w Iraku za $1, no dobra, niech kosztuje 3, bo Polska to jest Polska, No. ale człowieku, to jest kwintesencja, to jest strasznie. arcydzieło, a tu dają Ci takie coś, że gdyby prawdziwy Arab zobaczył tego kebaba, to by im rzucił w mordę. No jasne, że tak. Jest obrazek, dlatego do Polski przyjeżdżają ludzie z Bangladeszu robić kebaby, bo prawdziwy, porządny Arab by się wstydził takie coś podać, bo wolałby popełnić harakiri, niż takie rzeczy dawać. No. To jest obraza i chamstwo. Chociaż ostatnio jadłem kebaba. Seba Kebab, czy jakoś tak się nazywa, Seb Kebab w Świerklanach, między Wodzisławiem a Żorami. Ty, powiem Ci, zaskoczyli mnie smakiem. A czyli dalej to jest chamskie polskie gówno, ale jak na gówno to dobre. Ja nie wiem, ja ostatnio po tylu krajach arabskich, co byłem w ostatnim roku, to naprawdę tutaj to nie mogę trafić. No, nie, podobno nie. tak jak książę mówi, że w tym Berlinie jeszcze są, nie? No. Ale to dalej nie są takie jak w tych krajach. Ej, w Berlinie byłem właśnie w tamtym roku, właśnie w jakimś takim typowo polecanym przez ludzi, że kolejka, stałem w kolejce godzinę do tego kebaba, ale no było warto. Aha, nie, to czekaj, nie, to sorry, przypomniało mi się teraz. Tam z warzywami dawali takimi smażonymi jeszcze i doszedłem do samego końca i się skończyło mięso, nie? Dali mi samą bułkę z warzywami, ale tak było smaczne, było smaczne, nie? No ale, no ja wierzę. To jest chyba to, co książulo właśnie pokazywał. Jestem bardzo za tym, żeby w Polsce nie było chamskich kebabów, ale nie ma innych. No nie ma, no i to cena, wiesz. Ale takie kebaby w Polsce już są chyba drogie. Ile kosztuje kebab normalnie? Z 2 dychy trzeba dać za kebaba? Taki mały, ale mały to jest taki, kurwa, wiesz, dla panienki, nie? No. No, ale jak chcesz takiego solidnego kebaba, żebyś ledwo chodził, to 25-30 zł. No. To nie o to W chodzi w Polsce kebabie. podrożało zdecydowanie. Dla mnie wakacje w Polsce teraz to są drogie wakacje po A prostu. czyli jeszcze pada. No i też w ogóle. Co to za życie? Albo jest tak duszno, stary, że czekasz na deszcz. No nie, ale naprawdę przez ostatnie dni, które jestem, to jest albo za gorąco, albo pada właśnie, nie? No, Nie ma nic tak jest. pomiędzy, no. No, No ale to tak jest koniec Polska. końcem wakacje w Polsce raz w roku muszą być. Muszą być. Tak, pozdro. Dziękuję, Faza. Do zobaczenia. Yo.